Dzień dobry Państwu. Pozwólcie, że wyjaśnię na początku, dlaczego nagrywam właśnie ten odcinek. Otóż mój film opublikowany miesiąc temu o tym, jak założyć akwarium dla bojownika. 8000 wyświetleń, 372 lajki i prawie 100 komentarzy. Akwarium w dzbanku z IKEA, bez filtra. Ponad 6000 wyświetleń, 300 lajków i 78 komentarzy. Jak założyć akwarium dla gupików? 17 000 wyświetleń, ponad 740 lajków i ponad 170 komentarzy. Moje pierwsze akwarium 240 litrów, 14 000 wyświetleń, prawie 900 lajków i ponad 220 komentarzy. I ostatni film, aranżacja małego akwarium 20-litrowego, ponad 4300 wyświetleń, 330 lajków i ponad 115 komentarzy. Wbrew pozorom nie mówię o tym po to, żeby się chwalić, ale mówię o tym z dwóch powodów. Pierwszy powód to, żeby Wam serdecznie podziękować za każdą aktywność pod tymi filmami. Like, nie wiem, udostępnienie, komentarz, subskrypcja, cokolwiek, co pozwala algorytmom podbijać moje filmy tak, żeby widziało je coraz więcej osób potencjalnie zainteresowanych akwarystyką lub po prostu lubiących akwarystykę. I drugi powód to, tak jak wspomniałem, ogromna liczba komentarzy, które zostawiacie pod tymi filmami, co jest swego rodzaju pewnym mieczem obosiecznym, ponieważ z jednej strony chciałbym móc odpowiedzieć na każdy pojedynczy komentarz, który dostałem. Z drugiej strony niestety nie spodziewałem się, że w tak krótkim czasie wspólnie, bo to jest trud mój, ale także Wasz i Wasza aktywność, nie spodziewałem się, że dojdziemy do takiej skali komentarzy, skali lajków, skali obejrzeń, że po prostu nie jestem w stanie odpowiedzieć wszystkim. I ten fakt doprowadził mnie do miejsca, w którym być może nie jestem w stanie odpowiedzieć na wszystkie komentarze, ale są pewne komentarze, nie takie same, ale które dotykają podobnych tematów. I najczęściej tymi tematami są pytania, które stawiacie dotyczące tego, jak założyć akwarium, jakich błędów uniknąć. Piszecie również o błędach, które już popełniliście, albo o tym, czego się obawiacie przed założeniem akwarium. Dlatego pomyślałem, że nagram film, w którym opowiem Wam o 7 bardzo często spotykanych błędach, które popełnia, nie chcę powiedzieć większość, ale bardzo wielu początkujących akwarystów. Mała uwaga do tego. Jeśli Twoja przygoda z akwarystyką dopiero się rozpoczyna albo dopiero się rozpocznie, to koniecznie zobacz ten film do końca, ponieważ potencjalnie oszczędzisz sobie być może wielu nerwów, być może stresu, być może oszczędzisz też pieniądze, które potencjalnie możesz stracić, jeżeli zaaranżujesz akwarium, które w niedługim czasie będzie trzeba likwidować. Natomiast jeśli jesteś jednym z tych doświadczonych akwarystów, którzy zupełnie przypadkiem albo nie przypadkiem znaleźli się w tym miejscu, to koniecznie podziel się również swoimi uwagami, sugestiami, swoim doświadczeniem, swoimi poradami z tymi mniej doświadczonymi akwarystami w sekcji komentarzy poniżej. Absolutnie poważnie. Czasem wydaje mi się, że sekcja komentarzy jest nawet lepszą bazą wiedzy do tego, co mówię na swoich filmach, ponieważ tam jest pole, tu na dole w sekcji komentarzy jest pole do popisu naprawdę dla setek, a już teraz przy tej skali mogę powiedzieć nawet dla tysięcy doświadczonych, średnio doświadczonych i mniej doświadczonych akwarystów, którzy mogą wymieniać się swoimi doświadczeniami. Także pomagajmy mniej doświadczonym uczyć się tego pięknego hobby. Zanim przejdziemy sobie do pierwszego, bardzo często popełnianego błędu przez początkujących akwarystów, chciałbym również umieścić to, o czym dziś będę mówić w pewnym kontekście. Otóż każde akwarium jest inne. I nie mówię tutaj tylko o stylu prowadzenia akwarium. Akwarium Malawi, Tanganika, akwarium roślinne, nieroślinne, akwarium wysokobudżetowe, wysokotechniczne, taki high-tech, czyli napompowane różnymi
nierzadko drogimi sprzętami elektronicznymi, jak specjalne butle z jakimiś timerami dozujące CO2, jakieś super wykręcone lampy, które również do tanich nie należą. Otóż to, w jaki ja sposób prowadzę akwaria, to przede wszystkim są to najczęściej akwaria naturalne, czyli takie, które posiadają roślinność. Im więcej, tym lepiej, ale nie zawsze. Są to akwaria niskobudżetowe. Nie wydaję tysięcy złotych na jakieś super wykręcone lampy, na butle CO2 ze specjalnymi timerami. Staram się wszystko robić tanim, aczkolwiek nie najtańszym kosztem i w taki sposób, abym ja również dużo przy tych zbiornikach robić nie musiał. Żeby dać Wam przykład, to jest moje największe naturalne akwarium, 240 litrów. Co mam na myśli, mówiąc, że jest to naturalne akwarium? Otóż na pierwszy rzut oka widzicie, że jest dość sporo roślinności. Absolutnie nie korzystam z żadnych sztucznych roślin. Wszystko to jest full natural. Jakaś trawka, jakieś anubiasy, czyli rośliny korzeniowe, dużo nurzańca tam na trzecim planie i oczywiście ta duża, przepiękna hydroponika. Więcej o tym akwarium mówiłem w moim filmie, o tym jak założyłem 240-litrowe akwarium. Jeśli jeszcze nie widzieliście tego filmu, to serdecznie zachęcam. Tu również naturalne akwarium, w którym żyje mój bojownik Grzesiu, który jest dość nieśmiały ostatnio. Grzesiek, come on! Nie wiem, czy się Wam pojawi. Hej, Grzegorz! Grzegorz, są tam krewety poza tym, że Grzesiek gdzieś tam pływa. On często... O! Dobra, skubaniec. Nie wiem, czy dostrzeżecie, jest tam tylko ogon mu wystaje tam z tyłu. Widać purpurowo taki wrzosowy ogon. Dobra, nie będę go teraz wywoływał na siłę. Kolejne naturalne akwarium to ostatnio zaaranżowane małe 20-litrowe akwarium dla gupików i mnóstwa krewetek cherry, które się tutaj znajdują. Swoją drogą te akwarium ma dopiero kilka tygodni od zaaranżowania, w sumie chyba 3 tygodnie. Dojrzewa dość przyzwoicie, jeśli mogę tak powiedzieć. I tutaj też mam kolejne naturalne akwarium. Akwarium z gupikami. Od dnia, kiedy postawiłem ten zbiornik, minęło już ponad 4 miesiące. Jeszcze wrócę do tego zbiornika w dalszej części filmu. Tak więc, gdy słuchacie o błędach, o których będę opowiadał, bierzcie poprawkę na to, że każde akwarium jest inne. Natomiast te błędy, o których opowiem, myślę, dotyczą większości początkujących akwarystów, niezależnie od tego, jakie akwarium robicie. A zatem... Pierwszy, absolutnie podstawowy, fundamentalny, elementarny błąd, który popełnia bardzo wielu, nie twierdzę, że wszyscy, ale jednak wielu akwarystów, to wracacie ze sklepu akwarystycznego z dziećmi, bez dzieci, zależnie od tego dla kogo, czy dla siebie, czy dla dzieci robicie to akwarium i przynosicie akwarium. Do tego kupujecie jakąś aranżację. Ten kanał jest dla ludzi z wyobraźnią, więc wyobraźcie sobie, że ten pies to jest jakaś aranżacja. Nie wiem, zameczek, żwirek, cokolwiek. I kupujecie rybkę. I teraz, wracając do domu, robicie aranżację, stawiacie akwarium w jakimś pomieszczeniu, wkładacie tam żwirek i jakąś aranżację dajecie. Następnie zalewacie to akwarium wodą. Macie aranżację, jest tam jakiś zamek, żwirek, woda, cokolwiek. I w tym momencie, jeśli nie posiadacie elementarnej wiedzy o tym, jak zakładać akwarium, wielu popełni ten sam błąd. Od razu po zalaniu, po zrobieniu aranżacji, wpuszczacie do środka rybkę. Ona miała pływać, ale nie pływa. I to jest powszechny błąd, ponieważ od razu po zalaniu, po zrobieniu aranżacji nigdy nie wpuszczamy, nigdy, są wyjątki, o których dziś nie będę mówił, ale najczęściej nie wpuszczamy ryb od razu po zalaniu akwarium. Dlaczego? Ponieważ jest duże prawdopodobieństwo, że po kilku dniach ryby nam po prostu zaczną padać. Najczęściej dzieje się tak dlatego, ponieważ świeżo założone akwarium potrzebuje czasu. A po co ono potrzebuje tego czasu? Po to, żeby w środku namnożyły się korzystne bakterie, których
w świeżym zbiorniku po prostu nie ma. A korzystne bakterie, które nazywamy bakteriami nitryfikacyjnymi, są potrzebne do tego, żeby za każdym razem, gdy zacznie gnić jakiś liść od rośliny, albo gdy rybka zrobi kupę, to te bakterie muszą rozłożyć te odchody lub gnijące liście i przerobić je na pokarm dla roślin. W świeżo zalanym akwarium nie ma nigdzie tych bakterii. A te bakterie, moi drodzy, one kolonizują się z czasem na każdej możliwej powierzchni w akwarium, czyli na powierzchni filtra. Dlatego mówi się o tym, żeby była fajna na przykład duża powierzchnia filtracyjna w filtrze, czyli jakaś duża gąbka, dużo różnej ceramiki. Nie chcę wnikać teraz w te szczegóły, to są technikalia, o których nie chcę dzisiaj rozmawiać. Natomiast te bakterie tak długo jak się nie namnożą, to gdy wpuścimy za wcześnie ryby i one zaczną produkować odchody, mówiąc najogólniej, wtedy do wody zaczyna wydzielać się amoniak, związek śmiertelnie niebezpieczny dla ryb. Wydzielają się również inne związki, na przykład z podłoża, azotyny, azotany, fosforany itd., itd. Znów nie wnikam w technikalia, bo te technikalia mogą zniechęcić osoby na początku do podjęcia tej próby założenia zbiornika. I ja także nie znałem tych wszystkich technikaliów bardzo dokładnie, ale znałem tę jedną zasadę. Nie wpuszczam ryb ani innych żyjątek od razu. Wyjątkiem są w sumie, wiecie co? Wyjątkiem są w sumie ślimaki. Ślimaki przeżyją wszystko. Drugim, również bardzo popularnym błędem, i to często widzę na różnych grupach na Facebooku, jest, mówiąc wprost, przerybienie. Czyli wpuszczanie tych ryb po prostu za dużo, gdzie liczba ryb, liczba żyjątek, nie tylko ryb, ale też krewetek i innych żyjątek, które chcemy tam wpuszczać, zwyczajnie nie odpowiada rozmiarowi akwarium. I ja wiem, że są różne szkoły podchodzenia do tego typu zjawiska przerybienia. Im więcej ryb, tym silniejsza i bardziej wydajna powinna być filtracja. Ale zakładając, że jesteśmy początkującymi, czy naprawdę chcemy wpuszczać za dużo ryb i fundować sobie za dużo problemów już na wejściu? I teraz ktoś może zapytać, dobra Mariusz, ale co to znaczy za dużo ryb? Bo dużo, mało to są pojęcia dość względne. Otóż, jak spojrzymy na ten zbiornik, gdzie jest kilkadziesiąt neonów, i wybaczcie odbicia, nie jestem w stanie tego zlikwidować. Jak spojrzymy na ten zbiornik, gdzie jest kilkadziesiąt neonów i 7 skalarów, no to można pomyśleć, ok, tych ryb jest dużo. Natomiast wszystko zależy od kontekstu. To nie jest nowo założony zbiornik. On jest bardzo dojrzały, ma tutaj już dość mocno porośnięte podłoże roślinami, które wyciągają te negatywne związki ze słupa wody, plus jest dość mocno osadzona i rozrośnięta hydroponika, czyli rośliny doniczkowe, których korzenie również wyciągają negatywne związki z wody. I tutaj dla mnie jest tych ryb na styk, jeżeli chodzi o to, jaką mam filtrację i na jakim etapie rozwoju i dojrzewania jest ten zbiornik. Natomiast jeśli spojrzymy na drugi zbiornik, czyli ten, który zaaranżowałem dosłownie 3 tygodnie temu, tutaj nie uświadczycie wielkiej gromady ryb. Pływa tutaj zaledwie mała gromadka 4 niewielkich gupików, plus dość sporo krewetek, ale krewety akurat robią naprawdę fajną robotę i pomagają jeszcze rozkładać te wszystkie odpady, w sensie zgnijące liście roślin i tak dalej, więc dość pozytywnie wpływają na ten ekosystem. Najwięcej odchodów, odpadów produkują te 4 rybki, których, i znów powtarzam, jest tylko ilość w liczbie 4, więc nie jest to bardzo duże obciążenie dla zbiornika. Nie ma tutaj też super wydajnej, mocnej filtracji. Ja jestem fanem używania wewnętrznych filtrów. Tam jest tylko jeden malutki filtr. I też jeżeli jesteście ciekawi, jakich akcesoriów używam, filtrów, oświetlenia itd., linkuję listę z całym sprzętem i moimi komentarzami w opisie do każdego filmu. Także to akwarium jeszcze nie do końca dojrzałe, ale znów obsada jest bardzo malutka po to, żeby nie fundować sobie zbyt wielu problemów już na wejściu i też, żeby zbyt często nie robić podmianek na początku. Tak więc, jeżeli chcecie uniknąć tego błędu już na wejściu, ale nie do końca wiecie, ile ryb możecie wpuścić, zróbcie tak jak ja. Wpuszczajcie od jak najmniejszej ilości. Zacznijcie od kilku. Kolejny popularny błąd w trakcie zakładania zbiornika, gdy jest się początkującym akwarystą, i ja też popełniłem ten błąd już niejednokrotnie, jest to, że
dajemy za dużo światła lub w sensie czasowym, za długo świecimy światłem i to światło jest za mocne w stosunku do tego, ile w rzeczywistości posiadamy roślin w akwarium. Wspominałem o tym, że będę dziś mówił głównie w tym kontekście, w którym ja operuję, czyli akwariów naturalnych, w których ja nie mam zbyt wiele roślin, może przynajmniej nie we wszystkich akwariach, ale na samym początku świecę światłem relatywnie mniej, na przykład 6 godzin i też ściemniam te lampy na powiedzmy 50%. Dlaczego? Ano dlatego, żeby każda roślina, którą wsadzicie w akwarium, zdążyła się najpierw dobrze, zdrowo ukorzenić, ponieważ zanim się ukorzeni, to ona tak naprawdę nie produkuje tyle tlenu, ile normalnie na co dzień później będzie produkować. O, widzimy tutaj teraz wojnę skalarów. Te dwa ze sobą walczą od dłuższego czasu. W sensie, nie wiem, czy chodzi o jakieś zagrywki terytorialne, ale tak, ewidentnie zauważyłem, o, patrzcie. Okej, nie, to ten jest taki troszkę rozrabiaka, on zaczepia wszystkich. Nie, ryby, dzisiaj już jadłyście, dziś nie będzie. Wracając, na samym początku nie świećcie zbyt silnego światła. Te lampy, one nie są aż takie lekkie, aczkolwiek i tak nie świecą na maks. Ja jestem fanem tego, żeby świecić dużo mniej światła. Dzięki temu, nie widzicie tego w kamerze być może, ale tutaj już na szybie pojawiają mi się lekkie glony, natomiast one nie są spowodowane światłem. Mam trochę ostatnio ciężką rękę i za dużo przekarmiam rybki. Taka przynajmniej jest moja obserwacja. Wracając, jak widzicie, jestem fanem dygresji. Nie świećcie za mocno światłem, zwłaszcza w tych pierwszych tygodniach, ponieważ zaczną Wam się pojawiać glony na szybach. Dużo mniej światła, dużo krócej. Tutaj na przykład u Grześka. U Grześka po każdej podcince nawet, tu było dużo więcej roślin. Grzesiek to mój bojownik, jak nie widzieliście filmu z Grześkiem, zapraszam. Dalej jest schowany. Może wyjdzie do końca dzisiejszego nagrania, zobaczymy. Natomiast ta lampa jest bardzo słaba, ale rośliny, które tutaj się znajdują, są również mało wymagające, czyli też dopasowuje rodzaj i typ roślin do oświetlenia, które planuję użyć. Jeżeli mam słabiutkie światło, jakiś tani Chińczyk za kilkanaście złotych, to daję również rośliny, które dużo światła nie wymagają. Błąd numer 4. Niewłaściwie dobrana filtracja. Otóż tu mam taki oto filtr od kolegów Chińczyków ściągnięty za kilkanaście złotych. I ja cholernie uwielbiam te filtry. Ale spójrzmy na to, czy taki filtr, który porównam do mojej dłoni, który jest mniejszy niż moja dłoń, czy taki filtr na pewno nada się do 100-litrowego zbiornika? No nie. I o co chodzi? O co chodzi z tą tak zwaną filtracją? Otóż jest kilka parametrów, gdy szukamy odpowiedniego filtra, na które warto zwrócić uwagę. Pierwsza rzecz to tak zwany przepływ, czyli ile w ciągu godziny dany filtr jest w stanie przefiltrować litrów wody. Ten mały szkrab, który przed chwilą... gdzieś tam jest. Ten mały szkrab, ten mały filtr, który przed chwilą Wam pokazałem, według producenta jest w stanie przefiltrować zaledwie 200 litrów wody na godzinę. Oczywiście w większości przypadków ten parametr jest podawany bazując na testach laboratoryjnych, które zrobił producent. Natomiast akwarium to nie jest laboratorium, tam się dużo dzieje, tam się gąbeczka zapcha, tam te wszystkie odpady, troszkę wszystko to będzie nam spowalniać tą filtrację. Złotą zasadą jest, którą możecie się kierować, ale nie musicie, jest to, żeby tak dobierać filtr, aby w ciągu 1 godziny był w stanie przefiltrować całą objętość akwarium co najmniej 3 razy. I teraz będę z Wami absolutnie szczery, ponieważ ja tej zasady tak surowo się nie trzymam. A dlaczego się nie trzymam, skoro właśnie powiedziałem, że jest taka zasada? Ano dlatego, że prowadzę zbiorniki naturalne, nie mam dużej obsady ryb, nie karmię ryb tak często być może jak inni i to powoduje, że tak duża filtracja nie jest mi po prostu potrzebna. Jest jeszcze jedna rzecz, o której warto pamiętać. Jeżeli robicie takie jak ja zbiorniki naturalne, to tak naprawdę najważniejsza filtracja odbywa się w podłożu, ponieważ w podłożu na powierzchni żwiru, piasku osadzają się bakterie nitryfikacyjne. Odbywa się również dzięki roślinom, bo to rośliny rosnąc wyciągają te wszystkie negatywne związki ze słupa wody. Dzięki temu oczyszczają tę wodę, produkują również tlen dla
rybek, dla innych żyjątek i oczywiście w filtrze. I ten filtr zawsze traktuję jak taką, powiedzmy, dodatkową filtrację, ponieważ w pierwszej kolejności chcę się upewnić, że jest bardzo fajne podłoże, w drugiej kolejności, że jest dużo roślin tak zwanych szybko rosnących, czyli na przykład nurzaniec albo duży heniek, które szybko rosnąc będą dużo szybciej, relatywnie szybciej wyciągały te negatywne związki z wody, a dopiero na trzecim miejscu w moim przypadku stawiam filtrację. Ale jeśli dobieracie filtr, to zwróćcie proszę uwagę, to zwróćcie proszę uwagę na jedną istotną rzecz. Otóż jak spojrzycie tutaj, to w tym dużym 240-litrowym akwarium, odbijam się, działa tylko i wyłącznie wewnętrzny filtr. On nie jest taki mały, ale doświadczeni akwaryści dziwią się, jak on może mi robić tak dobrą filtrację. Jak widzicie, woda wygląda przewspaniale. Zwróćcie uwagę na to, czy dany filtr ma na przykład deszczownicę lub też deszczownię, różnie to ludzie nazywają, ponieważ bardzo często początkujący akwaryści instalują te tak zwane kamyczki napowietrzające. Do tych kamyczków podczepiają pompkę, która produkuje w sensie ten tlen i dzięki temu akwaryści chcą być pewni, że ta woda jest dobrze napowietrzona. Otóż wystarczy, absolutnie wystarczy, że jest względnie fajny ruch taflą wody. To, co widzicie tutaj, jest wystarczającym procesem do tego, żeby ta woda była ciągle napowietrzona. Co prawda są tutaj jeszcze te dwa małe filtry, widzicie? Ale tylko dlatego, że wrzuciłem je już tutaj kilka tygodni temu, ponieważ one będą szły do mojej nowej aranżacji, więc chcę, żeby w środku już namnażały się bakterie nitryfikacyjne. Nie potrzeba jest mocnej filtracji, ale jeżeli nie chcecie inwestować dużo pieniędzy w filtr, musicie zrobić w taki sposób akwarium, żeby filtracja odbywała się w podłożu i dzięki roślinom. Takim. Ale jeżeli nie chcecie mieć dużo roślin, inwestycja w filtr będzie tym, czego nie przeskoczycie. Jako że dojechaliśmy mniej więcej do połowy tego dzisiejszego filmu, to moi drodzy, pozwólcie, że te kilkanaście sekund poświęcę na to, żeby raz jeszcze podziękować Wam super serdecznie i ukłonić się nisko za każdą aktywność pod moimi filmami, pod moimi shortami, like, komentarz, subskrypcja, podbijanie tego kanału różnymi sposobami, jakie daje YouTube. Jestem mega cholernie wdzięczny, to mnie tylko i wyłącznie bardziej motywuje do tego, żeby nagrywać więcej. I jeżeli ktoś z Was chce jeszcze bardziej wesprzeć ten kanał, chociaż samo oglądanie już jest ogromnym wsparciem, to pewnie część z Was zauważyła, że uruchomiłem tam różne funkcje, które daje YouTube takim mikrotwórcom jak ja, gdzie można zasubskrybować jakby dodatkowo kanał, w sensie takie płatną subskrypcję wykupić. Ja oczywiście nie chcę nic za darmo i też nie chcę podchodzić na kolana do takich próśb, żeby przychodzić na kolanach i prosić Was, moi drodzy, dajcie pieniądze na kanał. Nie chcę nic za darmo. To jest pewna transakcja wiązana między mną i Wami. Jeśli będzie coraz więcej wspierających, to każdy wspierający, tam wszystko jest opisane w tych różnych funkcjonalnościach na YouTubie. Jeśli mnie wspieracie, to różne fajne gifty daję w zamian, jakąś wartość dodatkową, czyli na przykład priorytetowo odpowiadam na Wasze komentarze. Dostajecie dostęp kilka dni albo nawet kilkanaście dni wcześniej do filmów, które publikuję na YouTube. Są różne rzeczy, które daję w zamian jako wartość zwrotną wszystkim tym, którzy chcą jeszcze bardziej wesprzeć kanał. Moja wdzięczność jest nieprzeliczalna na żadne pieniądze. Tak, jest ogromna. Jak sobie pogadamy o podłożu, to jest w czym wybierać. Nie chcę robić przeglądu wszystkich podłoży i substratów, bo nie miałoby to sensu. Natomiast to, o czym wiedzą chyba wszyscy, nawet początkujący akwaryści, to to, że mamy do dyspozycji tak zwany żwirek. Ja tutaj pokazuję randomowy żwirek losowy. Zwykły żwir rzeczny. Są różne odmiany, różne kolory. Na przykład ten już jest troszkę inny, ciemniejszy. Ten żwirek nie ma absolutnie żadnych właściwości poza tym, że jest
i na nim z czasem będą się osadzać również korzystne bakterie. Natomiast rośliny nie mają tutaj żadnego pokarmu, żadnych tych makroelementów, których potrzebowałyby do wzrostu. Oczywiście można kupić tak zwany substrat aktywny, czyli wrzucasz to i tam wszystko jest. Problem z substratem aktywnym jest to, że najczęściej jest cholernie drogi. To, co ja często robię, to wykorzystuję, i teraz uwaga, będzie lekka kontrowersja, wykorzystuję ziemię, natomiast to nie jest ziemia ogrodowa, to jest specjalna ziemia do, uwaga, oczek wodnych i do roślin wodnych. A dlaczego do oczek wodnych, a nie zwykła ogrodowa ziemia? Dlatego, że producenci ziemi do oczek wodnych wiedzą, że w oczkach wodnych są również rybki, żyjątka, więc nie mogą pakować ani szpikować za mocno różnymi nawozami tej ziemi, która właśnie jest do oczek wodnych, w przeciwieństwie do producentów ziemi ogrodowej. Oczywiście ziemia ogrodowa może być naszprycowana chemią na maksa, no bo do ziemi ogrodowej, w sensie w ogrodzie ryb nie wpuszczamy. Można oczywiście zrobić akwaria na ziemiach ogrodowych, na YouTube jest mnóstwo tego typu filmów, ale każdemu początkującemu bym tego odradzał. I to, co ja robię najczęściej, to daję na spód troszkę, czy to ziemi takiej do oczek wodnych, czy jest to tak zwana podsypka żwirowa, podsypka podżwirowa albo substrat podżwirowy, czyli coś, co powinno iść pod żwir. A dlaczego podżwirowy substrat? Ano dlatego, że ja to później przykrywam na przykład takim piaseczkiem. To jest zwykły piasek, ale ciężki, ponieważ taka ziemia na dnie absolutnie nie może się wydostać do słupa wody, ponieważ wtedy macie glonobranie. To jest coś, co jest mocno nabite różnymi mikro i makroelementami i chcemy to zablokować, tak? Czyli przysypać na przykład drobnym piaseczkiem, żeby to tam zostało pod tym piaskiem, żeby nie wydostało nam się do słupa wody. I na górę daję na przykład żwireczek dekoracyjny, żeby to ładnie wyglądało. Dzięki temu, tutaj macie przykład takiego rozwiązania. Otóż tutaj jest tak zwana podsypka podżwirowa. Ja ją zablokowałem żwirkiem drobnym czarnym. Otóż w tej podsypce są wszystkie mikro i makroelementy potrzebne do tego, żeby rośliny rosły. I dzięki temu, że ja przykryłem to grubą warstwą żwiru, to nie wydostaje mi się do słupa wody. Natomiast rośliny, jak spojrzycie tu, jak ukorzeniony jest ten nurzaniec, on nie pobiera związków z tego żwiru. On sobie zaciąga wszystko to, co jest tutaj w tej dolnej warstwie. I to jest idealny stan rzeczy, ponieważ nie wydostaje mi się nic do słupa wody, ale roślina i jej korzenie spokojnie sobie znajdzie drogę do tego. Patrzcie, jak on idzie, ten nurzaniec. Cyk, pyk, 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 pyk i będzie szedł jeszcze dalej. Roślina zawsze sobie znajdzie drogę korzeniami, żeby dostać się do tego, co jest dla niej najważniejsze i wartościowe. Kolejny, 6. błąd. Jestem tutaj, czekajcie. Chwila. Kolejny błąd, który jest dość często popełniany, to nawożenie na czuja. A co to znaczy nawożenie na czuja? Otóż bardzo często słyszę i czytam różne pytania na zasadzie: hej Mariusz, jak nawozisz albo czym nawozisz swoje zbiorniki? Jakie dodajesz, nie wiem, mikro, makro elementy? Wyjaśnię te tajemnice od razu. Poza tym jednym dużym akwarium, gdzie obecnie dozuję tylko naprawdę mikro ilość potasu, praktycznie nie używam żadnych nawozów. I jak ja to robię? Otóż pamiętajmy, że w dojrzałych akwariach, jeżeli fajnie był zrobiony substrat, czyli w podłożu jest bardzo dużo tych mikro elementów, których potrzebują rośliny, dobrze zrobione podłoże wystarczy na pół roku, nawet do roku, do tego, żeby rośliny sobie pobierały wszystkie związki z podłoża. Ale przecież kiedy ryby robią kupę i bakterie nitryfikacyjne, korzystne bakterie rozkładają to wszystko, to rozkładają te złe związki, przerabiając je na tam azotany, azotyny, fosforany, bla, bla, bla. Czyli mówiąc w skrócie, na związki, które będą pobierać rośliny. W ten sposób ten cały ekosystem, ten cykl azotowy tak zwany nam się zamyka. No to kiedy używam
nawozy? Otóż nawozy używam tylko i wyłącznie w takich momentach, gdy coś niewłaściwego dzieje się w zbiorniku i muszę robić bardzo częste, bardzo duże podmianki wody, na przykład co tydzień 50% wody. Wtedy rzeczywiście można wypłukać te wszystkie makroelementy, robiąc te podmianki i warto je delikatnie uzupełniać. Ale co to znaczy delikatnie uzupełniać? Tutaj kwestia bardzo dyskusyjna. Wydaje mi się, że częstym popełnianym błędem jest to, że zakładamy akwarium, nie czekamy aż ono dojrzeje i zastanawiamy się, kurczę, dlaczego rośliny zaczynają się robić brązowe, albo dlaczego te rośliny zaczynają mi gnić. Akwarium dojrzewa. Dajmy mu czas. Kilkanaście tygodni i dopiero po tym okresie, gdy będzie działo się coś nieprzyjemnego, niepokojącego, zacznijmy zastanawiać się nad tym, jaki dozować nawóz. Ja mogę się mylić, od tego są również inni doświadczeni akwaryści, którzy wypowiedzą się w komentarzach. Tak jak powiedziałem, to jest mój styl nawożenia, czyli absolutne minimum, a najlepiej w ogóle, ale podejrzewam też, że w sekcji komentarzy wypowiedzą się inni akwaryści, którzy mają do tego zupełnie inne podejście. Natomiast tym błędem, na który chcę Was uczulić, jest fakt, żeby nie pakować nawozów na oko, nie czytając kompletnie etykiet, nie dostosowując ilości tego czy tego do tego, co znajduje się w naszym zbiorniku, ile roślin, jakie oświetlenie i tak dalej, i tak dalej. Opowiem Wam na przykładzie, dlaczego do tego zbiornika zacząłem dozować potas. Otóż, jeśli oglądaliście mój film o tej 240, to być może już wiecie, spójrzcie na anubiasy. Anubiasy to są te rośliny korzeniowe, które są tam na tych kamieniach. I teraz, jak zauważycie, niektóre z tych liści tego anubiasa, na przykład ten, albo ten tutaj na środku, wyglądają nieciekawie. Tutaj kolejny. Otóż z początku myślałem, że ten czarny nalot dookoła liścia i na liściu to są tak zwane krasnorosty. Myliłem się. Dozowałem więc CO2 po to, żeby zlikwidować krasnorosty, które okazały się nie być krasnorostami. Po kilku tygodniach prób i błędów, jakie popełniłem, okazało się, że te rośliny, jako że z tyłu jest bardzo dużo nurzańca, która jest rośliną szybko rosnącą, ta strzałka wodna na dole też jest rośliną relatywnie szybko rosnącą. Jako że miałem też dużo mocniejsze światło niż to teraz, wszystkie te związki, które pojawiały się w słupie wody, przez to, że było silne oświetlenie, hydroponiczne rośliny, które mocno wyciągają związki, plus nurzaniec szybko rosnący, wszystko to sprawiało, że te związki typu potas i inne bardzo szybko były wyciągane ze słupa wody, a anubias jako roślina bardzo wolno rosnąca, no dla niej już po prostu nie zostawało. I teraz zmniejszyłem oświetlenie, żeby rośliny nie rosły aż tak szybko i zacząłem dozować potas. Tylko i wyłącznie potas. Dlaczego? Ponieważ większość związków, których potrzebują rośliny do życia, jeśli jest ten cykl azotowy zamknięty, są produkowane, w sensie przerabiane, upraszczam oczywiście, ale przerabiane przez bakterie korzystne z odchodów na pokarm dla roślin. Natomiast jest jeden związek, który z akwarium bardzo łatwo wypłukać, ponieważ on naturalnie nie pojawia się albo pojawia się w bardzo małych ilościach i tym właśnie jest potas. I po wielu tygodniach prób i błędów okazało się, że jako że akwarium jest zamkniętym obiegiem, w rzekach ten efekt nie występuje na przykład, ponieważ w rzekach potas jest non-stop dostarczany z nową wodą spływającą ze źródła i z innych miejsc, jakby w naturze. Potas w zamkniętym ekosystemie, jakim jest akwarium, raz zassany, zaciągnięty przez rośliny, już później się nie pojawia albo pojawia się w bardzo małych ilościach. I od kiedy zacząłem delikatnie dozować ten potas, to może być potas innej firmy, ja po prostu wziąłem chyba najtańszy jaki był. Od momentu, gdy dozuję ten potas, zmniejszyłem oświetlenie, widzę już po nowych liściach anubiasa, odsuń się skalar, odsuń się. Tam, gdzie ten otosek jest, to przed nim jest nowy liść wypuszczony przez anubiasa. Tutaj również jest, gdzie on jest? Ten z lewej strony, nie mogę tego uchwycić kamerą. O, tutaj widać. Widzicie, ten liść na środku nie ma absolutnie żadnych brązowych skaz, dlatego że on już jest liściem, który pojawił się po tym, jak zacząłem dozować potas. Inne liście, wcześniej, gdy nie dozowałem potasu, wciąż są
jakby ubrązowione, w sensie porośnięte, czy no chore, nie wiem jak to nazwać po prostu. Natomiast wszystkie te stare liście, które już zaczęły karłowacieć wcześniej, gdy nie było potasu, jak na przykład ten, usuwam po kolei, ale pojawiają się już nowe liście, które nie mają tego nalotu, gdyż zaadresowałem ten problem, dozując delikatnie potas, zmniejszając oświetlenie i w ten sposób udaje mi się powolutku wyprowadzić jakby tę roślinność na właściwe tory. Także to jest to, o czym mówię. Jeśli dozujecie cokolwiek, nie polecam robić tego w pierwszych tygodniach od założenia akwarium, bo zbiornik wciąż dojrzewa. Natomiast jeżeli już pojawiają się jakieś problemy, powolutku diagnozujcie, nie biegnijcie do sklepu, nie kupujcie od razu wszystkich nawozów, jakie poleci Wam sprzedawca. Spróbujcie przeanalizować, co to jest. Jeżeli nie wiecie, jak rozpoznać, którego związku brakuje, od tego są oczywiście testy kropelkowe, w ogóle są testy kropelkowe i w ten sposób przechodzimy do ostatniego błędu, o którym chcę powiedzieć. Ostatni, ale nie mniej ważny błąd popełniany przez początkujących akwarystów, takich jak ja, bo ja ten błąd również popełniłem, to walka z glonami. I teraz tak, wiem, że się powtarzam, ale nie mówimy tutaj o zbiorniku, który dojrzewa, czyli pierwszych kilkunastu tygodniach, ponieważ dopóki ten ekosystem się nie ustabilizuje, glony to jest rzecz absolutnie normalna. I jedynym najwłaściwszym lekarstwem, po które możecie wtedy sięgnąć, żeby się nie stresować, cierpliwość. Ale gdy zbiornik już dojrzał i pojawią się glony, to co szczerze mogę polecić Wam zrobić, to zaopatrzyć się, jeżeli na czuja i patrząc na roślinę czy na to, co dzieje się w zbiorniku, nie jesteście w stanie wyczaić, jaki tam parametr się wykoleił. Można to zrobić na oko. Doświadczeni akwaryści wiedzą, że w zależności od tego, jaki glon pojawi się w akwarium, może to być albo niewłaściwe oświetlenie, albo przekarmianie zbiornika, albo niewłaściwa filtracja. Natomiast najprościej jest po prostu zaopatrzyć się w jakieś zwykłe, proste testy. To są testy kropelkowe na różne azotany, na amoniak. Amoniak jest akurat trujący dla ryb. Nie pamiętam, czy powoduje glony. Doświadczeni akwaryści niech się wypowiedzą. Różne testy kropelkowe, na przykład na zasadowość, na twardość wody i tak dalej, i tak dalej. I teraz, jak robicie taki test, instrukcje tego, jak robi się takie testy, są zawarte w każdym pudełku, więc ja nie byłem specjalistą, gdy zacząłem robić te testy i instrukcje bardzo fajnie mnie przeprowadziły przez ten proces. Robicie testy i patrzycie, czego brakuje. I znów podam Wam dwa przykłady, żeby być z Wami absolutnie szczerym. W każdym moim akwarium miałem mniejszy lub większy problem z glonami. I też nie znam akwarystów, którzy problemów z glonami by nie mieli. Glony są naturalną częścią prowadzenia czy tam kultywowania tego hobby. W tym akwarium, jako że niedawno było aranżowane, już pojawiają się delikatnie glony na szybach. U Grześka w kawalerce, o, Grzesiek powoli się Cześć Grzechu. Jest. Wiecie co? Jest, o. Cześć Grzesiek. Grzesiek, ty już jadłeś dzisiaj, ale chodź się chociaż pokaż ludziom. Hej młody, zrobimy ci chyba troszkę większą kawalerkę, bo wydaje mi się, że Grzesiu wpadł w depresję, od kiedy jest w tym małym zbiorniczku. Pływaj malutki. U Grzesia też były glony, ale nie potrzebowałem dozować żadnych innych związków. Tu również pojawiały się glony, miałem tutaj plagę krasnorostów, teraz po żadnym krasnoroście nie ma ani śladu, aczkolwiek zaraz do tego jeszcze wrócimy. Zacznijmy od tego, ponieważ tu, w tym akwarium, które zaaranżowałem około 4 miesiące temu, wciąż borykam się z problemami glonów. Są tutaj krasnorosty, chociaż krasnorostów już długo nie widzę. Na chwilę wrzuciłem tutaj kosiarkę, żeby pomogła mi w walce z krasnorostami. Natomiast są tutaj wciąż okrzemki. Okrzemki to jest taki brązowy nalot. Spójrzcie na ten liść Anubiasa, widzicie? On jest prawie cały brązowy. I tutaj wszędzie na szybie spróbuję zrobić tak, żeby było widać. Ten brązowy nalot na szybie, tutaj też świetnie widać. O, ten brązowy nalot na szybie to są okrzemki. I teraz okrzemki są domeną
powiem tak ładnie, domeną akwariów, które są świeżo założone. I niezależnie od tego, z jakimi glonami, w jakim akwarium będziecie się spotykać, pamiętajcie jedną złotą zasadę. Nie wlewajcie żadnej chemii, dopóki nie zidentyfikujecie, jaka jest przyczyna powstawania glonów. Tak jak w medycynie. Najpierw likwidujemy, namierzamy, a później likwidujemy przyczynę powstawania glonów, a dopiero później sięgamy po dodatkowe rzeczy, które mają nam w tej walce pomóc. I teraz, patrząc na to akwarium, które ma 4 miesiące, to, że wciąż są tutaj glony okrzemki, nie wiem, czy okrzemki to glony? Chyba tak, ja to nazywam glonami. To, że wciąż są tutaj takie brązowe okrzemki, które osiadają i na roślinach, i na podłożu, i na szybach, tutaj również. Jeśli oglądaliście mój film, gdzie aranżowałem to akwarium dla gupików, to pewnie zastanawiacie się, gdzie są te wszystkie piękne, duże, białe kamienie, które tutaj dałem. Otóż zrobiłem eksperyment i w tym akwarium umieściłem kamienie, które niestety w perspektywie czasu bardzo mocno zmieniały mi parametry wody. Trochę tych białych kamyczków zostawiłem, bo już nie chciało mi się wszystkich wyławiać, ale te największe usunąłem, ponieważ to, że kamienie zmieniały mi parametry wody, powodowało prawdopodobnie, że nie mogłem już po tym takim standardowym okresie dojrzewania tego zbiornika pozbyć się tych cholernych okrzemków, więc usunąłem kamienie. Namierzyłem też potencjalną drugą przyczynę. Bardzo często przyczyn jest więcej niż tylko jedna. Nie obstawiam, że była to za słaba filtracja. Tutaj filtruję PAD Mini, to jest filtr wewnętrzny i dla mnie ważniejsze jest to, żeby był ruch wody, ponieważ tak jak opowiadałem wcześniej, tak setupuję akwaria, żeby najważniejsza filtracja odbywała się w podłożu oraz dzięki roślinom. Druga przyczyna, która potencjalnie mogła tutaj zachodzić, to to, że większość roślin miało problem, żeby wystartować, pomimo że pod tym podłożem, pod tym substratem jest bardzo dużo mikro i makro elementów, które tam umieściłem. A dlaczego mi rośliny nie chciały wystartować? Otóż, gdy trzymałem tutaj tylko i wyłącznie gupiki oraz krewetki Amano, to nie korzystałem z grzałki. Tutaj była temperatura 20, 21, 22 stopnie. Okazało się, że jeżeli chodzi o mikrozorium, czy anubiasy, czy rośliny trawnikowe, które próbowałem tutaj usadzić, przeczytałem, że temperatura, nie tylko twardość wody, ale też temperatura wpływają i może wpływać negatywnie dla niektórych roślin, żeby fajnie i zdrowo rosły. Więc mamy dwie przyczyny. Mieliśmy kamienie, które zmieniały parametry wody i mi zatwardzały tą wodę, zmieniały mi jej zasadowość. Mieliśmy drugą rzecz, czyli obniżoną temperaturę, czyli nie 24-25 standardowo jak mam, tylko około 20 stopni, 21, co powodowało, że rośliny przez to, że woda była mocno zasadowa, że była twarda, że była obniżona temperatura w stosunku do standardowej, rośliny nie mogły mi prawidłowo wystartować. A dopóki Wam rośliny w naturalnym akwarium nie wystartują fajnie, to nie będą wyciągać tych związków, a skoro rośliny tego nie wyciągają, no to dla kogo zostaje? No wiadomo, że dla glonów. Usunąłem niedawno te kamienie, zainstalowałem grzałkę, która gdzieś tam jest, no uwierzcie mi, że ona tam jest gdzieś z tyłu. Dosadziłem jeszcze dodatkowo roślin szybko rosnących, tak jak na przykład dużego henka i powoli widzę, że na nowych liściach dużego henka, na przykład tutaj, te okrzemki już się nie pojawiają. I najważniejsze narzędzie, poza oczywiście tą hydroponiką, dałem skrzydłokwiat dodatkowy. Tutaj też zawiesiłem skrzydłokwiat, tak, trochę na Jana, na spontanie, ale ja go dosłownie zasadziłem ponad tydzień temu i już widzę, spójrzcie, dwa cudowne, nowe liście idą. Przyczepiłem go taką trytytką czarną do tego drewnianego korzenia. I ja już widzę powolutku, że glony co prawda jeszcze nie ustąpiły całkowicie, ale one nie pojawiają się już tak mocno jak na początku. I co najważniejsze, nie wlewałem absolutnie żadnej chemii, ponieważ najpierw próbuję zlikwidować przyczynę, później daję kilka tygodni temu zbiornikowi, żeby zobaczyć, czy glony same ustępują. W przypadku tego zbiornika, to już ostatni przykład, jaki dla Was dziś mam, ponownie zaczęły pojawiać mi się glony, ale nie krasnorosty, z którymi sobie tutaj poradziłem. Nie wiem, czy będzie widać. Spróbuję pod światło. O, może jak pod światło zobaczycie, tutaj jest delikatny osad. Aj, wyostrzyło mi na roślinę. Jest delikatny osad na szybie. Ciężko go pokazać w kamerze, ale o, tutaj widzicie? I to są glony takie standardowe, które osadzają się na szybach. I zastanawiałem się, co jest nie tak, jakiego związku jest za dużo. Druga obserwacja, która przykuła moją uwagę, to te cudowne, maleńkie
ślimaczki. Te ślimaki nazywają się świderki. Absolutnie cudowne ślimaki, uwielbiam je. To są bardzo pożyteczne ślimaki, ponieważ one najczęściej sobie przegrzebują dno akwarium, siedzą sobie w podłożu. Przez to, że przegrzebują dno, to sprawiają, że nie pojawiają się tam strefy beztlenowe i to jakby, nie chcę powiedzieć użyźnia, ale robi dobrze na cały ekosystem. Natomiast moja obserwacja dotyczy tego, że te ślimaki w ciągu dnia, a mamy środek dnia, nie powinny być w tym miejscu. One powinny siedzieć w podłożu. I coś spowodowało, że te ślimaki zaczęły wychodzić. Tam też widzimy na szybie, zaczęły się pojawiać. I teraz dlatego mówiłem o tym, że nie zawsze potrzebujecie testy kropelkowe. Wystarczy obserwować akwarium, natomiast te obserwacje przychodzą z czasem, gdy nabiera się trochę bardziej doświadczenia. Natomiast zrobiłem testy kropelkowe i szybko okazało się, że to, czego jest tutaj zbyt dużo w zbiorniku, to azotyny. A azotyny pojawiają się m.in. wtedy, gdy przekarmiamy zbiornik albo gdy, nie wiem, padnie jakaś rybka i korzystne bakterie albo rośliny nie zdążą wyciągnąć tych wszystkich niekorzystnych związków. Przez to, jeśli widzimy ślimaki, które wychodzą jakby na tą wysokość, plus widzimy glony, które zaczynają się pojawiać, oznacza to, że tych azotynów jest zbyt dużo. To, co zrobiłem, jak to zaadresowałem, nie leję tutaj żadnych nawozów poza potasem, którego, jak wiemy, potrzebują moje anubiaski. Natomiast nie leję tutaj żadnych innych związków poza potasem, o którym wcześniej wspomniałem, ponieważ wierzę, że gdy likwiduję przyczynę problemu, likwiduję również sam problem. Zacząłem raz w tygodniu robić delikatne podmianki i troszkę wytrenowałem moją rączkę, żeby tak dużo pokarmu nie dawać. Ja karmię ryby co drugi dzień, mam specjalny kalendarz zrobiony, kiedy je karmić, kiedy nie karmić, natomiast pomimo tego, że karmię co drugi dzień, te ilości wrzucałem zdecydowanie zbyt duże i wierzę, że niedługo te ślimaczki wrócą sobie tam, gdzie być powinny, czyli do podłoża, a na tych ścianach glony przestaną istnieć. I to jest ten 7. błąd, o którym chciałem Wam powiedzieć. Lejemy nawozy, od razu biegniemy po chemię, gdy coś niedobrego dzieje się z naszymi zbiornikami. Chemia nie jest odpowiedzią. Odpowiedzią jest zmiana pewnych przyzwyczajeń i pewna korekta w tym, co robimy w zbiorniku, jak go prowadzimy. Likwidujemy najpierw przyczynę, a później sięgamy po chemię. Tak jak z ludzkim organizmem. Co nam po lekarstwach, które działają doraźnie, skoro znów będziemy się źle prowadzić, dalej będziemy się źle prowadzić i będziemy lądować u lekarza tak często jak dotychczas. Dlatego likwidujmy przyczyny, czyli mówiąc w skrócie, zmieniajmy nawyki prowadzenia naszych zbiorników. To wszystko, co dziś dla Was przygotowałem. Jeżeli dotrwaliście do tego miejsca, to super dziękuję. Znów dziękuję za każdą aktywność, komentarze itd., itd. Puentując to, co dziś powiedziałem, zakładanie akwarium, nawet gdy nie mamy jeszcze, tak nam się wydaje, wystarczającej wiedzy i doświadczenia, nie jest żadnym problemem. Tak długo, jak będziemy trzymali się kilku prostych zasad. Ale zasadą numer 1, o której chciałbym, żeby większość z nas pamiętała po obejrzeniu dzisiejszego odcinka, jest to, że najlepszym doradcą i najlepszym środkiem zapobiegawczym na wszystko, co złe może dziać się w naszym akwarium, jest taka zwykła, ludzka cierpliwość. Także dziękuję raz jeszcze wszystkim. Mały spoiler do tego, co się wkrótce wydarzy. Być może wyczailiście to na innych ujęciach, ale tak, jest. Szykuję pewien projekt, większy projekt. Tu jest meblościanka, która przyszła. Tutaj, moi drodzy, jedno, drugie, trzecie akwarium, kostki, 31 litrów, 31 litrów, 31 litrów. Tak, jeszcze jest puste. Tu na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco. Upewnijcie się, że wspieracie kanał, dajcie mi kilka dobrych słów w komentarzach i wrócimy do tego w przyszłych odcinkach. Także nie zdradzam więcej. Do usłyszenia. Dzięki za dziś. Dbajcie o siebie i innych. Cześć!